Czekam na rozsądne propozycje. Ja nawet fartucha nie mam. Ale ja mam 2. Dziękuję serdecznie. Halo, halo! I o połowę już zgniotło. Idziemy. Romuald Rubinowicz. Co, rozpalamy piec? No pali pan piec. Nie, razem może zapalim. Nie, no to panie, pan zapali, panie. No dobra. Kawałki sionu. Trzeba przeczyścić. Nie szkoda rąk, że gołymi rękoma grzebie w koksie, niszczy koks ręce, strasznie. Niszczy. Ja to wiem, bo ja całe lata kułem lewiesze i klepałem, to ręce jak raszple. Dokładnie. Nie daj panie, ręce jak raszple. Później jak najgorzej, jak skóra popęka. Później jedyny ratunek to tak moczyć i pomyksem. Z siadłem mleko też dobre do moczenia. No, o siadłym mleku tak akurat nie słyszałem. Do moczenia dobre siadło mleko, tak? O, tak się robi drzewo. Ja też tak robię. Najprościej. Tak, na babce. Tak. Na babce albo na tę, wiesz. Siekier nie trzeba szukać. Ale ładna rączka zrobiona, ładnie. Dziękuję. Ładnie. Też jesion. Też Jasiu, no do obcięcia tam za przewężeniem zaraz. Raszpil typowo kowalski. Tak. Gdzie takie coś idzie kupić? Na internecie. Na internecie. Nowy 150 zł używki po 20-30 zł na giełdach kowalskich gdzieś tam. I to była nówka? Nie, to była używka. Ale w bardzo dobrym stanie. W bardzo dobrym stanie. Widać, jakby szczotką rusiano szczyści, to jak nówka. Na bieżąco jest używana. Ta za rok czasu ma. Za 20 zł i tyrana do wszystkiego. Nie, naprawdę dobry, bo widzę, że Tak, no. elegancki ząb ma. Mogę przeprosić? I zaraz będziemy mogli przymknąć. Ja tylko gaz odkręcę. No i posiałem zapalniczkę. A ja nie palę, cholera. I co, rzeźniczy? Tak, Masarski. To jest z Breslau, z Wrocławia. Tak, widzę, że rzeźniczy. Dziękuję serdecznie. Od jednej zapałki. Od jednej zapałki, no. Nie powiedziałbym. Trzeba zapalić ten, tak jak ja robię. Na palenisku, na wolnym powietrzu, tam po to byle jako jato, no i od jednej zapałki. Jak nie zapalę, to idę do baru. Już nie robię w kuźni. Tak? Idę do baru, tak, i już wtedy do wieczora mam z głowy. Jak zaczynałem, a nikt nie powiedział, że koks naprawdę trudno się rozpala, że musi być twarde drewno, no i trzeba zrobić żaru dla tego koksu. Panie, coś panu podpowiem. Trzeba było od razu zagarnąć to drewno częściowo, już by się panu wpalił. Nie ma pan praktyki. Ale co, koks? Tak, już by się panu wpalił. Trzeba było wyrzucić popiół, ja to zawsze wywalam popiół. No Nie można do cna wywalić całego popiołu, bo żeliwna kotlina wtedy się wypala, musi szlaka się robić. Temperatura zbyt mocno działa. Tutaj jak się nagrzeje, naprawdę zobaczy pan zaraz, jaka tu będzie temperatura. Ale czemu pan od razu nie zagarnia? Od razu zagarnąć trzeba, bo już by się wpaliło. I zostawić trochę, żeby tylko było, wie pan, jak to się na wejście palnika, a resztę, żeby wystawał koniczek drewna i zagarnąć koks. Żeby się zapalił koks. No koks częściowo się nagrzeje, to prawda, od palnika, no. Drewno zapalić i zagarnąć koksem. I się pali. Tu ma pan oryginalne palenisko kowalskie. Tak, jest kotlina oryginalna, tylko jest ta duża P2, czyli ona jest 30 coś, ona jest takiego wymiaru, jak to jest między szamotem. Tak. To jest ten wymiar. To jest ta największa. Największa. A pan co zamyśli kuć? No nie wiem. Nie zastanawiałem się zbytnio. Młotki, siekiery, nie wiem, łomy, coś użytecznego, nie wiem, co możemy zrobić. Siekiera to za dużo roboty. Za dużo? No, 1,5 godziny. tak? Samemu jak robię. Od początku do końca odkuć. Do gotowej odkówki takiej, która już zaczyna stygnąć. Aha. Ale posługuje się pan młotem. Tym dużym. Tym dużym, tak? Tym dużym.
No to robi pan tę siekierę. Jak pan był 1,5 godziny, to przyjrzy się, jak to wygląda. Jak, no pan pomoże, czy nie? Zrobimy razem? Ja nawet fartucha nie mam. Ej, ale ja mam 2. Ma pan dwa. Mam wszystko. No to ja przytrzymam, a pan będzie kół. No dobra, możemy podziałać tak. Z jakiej stali pan robi tę siekierę? Co, resor czy co? Możemy, no. Możemy z resora, możemy z C45 zrobić, możemy z NZ3 zrobić, bo mam... Wentylator jest taki typowy. Jest potężny, no. Potężny wentylator. No ładnie się pali, ładnie. Trzeba powiedzieć, że tu jest po prostu mało miejsca, no nie? Bo tak jak mój warsztat, no tam jest kawał hargary i też tego żelazwa tam nawalone jest. Ale tu on ma właśnie taki typowo sprzęt no, kowalski, no. Też mała szlifierka. Niech się przepali już chwileczkę samemu, niech się zagrzeje wszystko. Szamot, żeby za dużego skoku temperatury nie miał. Chyba że ewentualnie możemy ze starej 100-letniej szyny kolejowej zrobić główkę. Z główki siekierę. Bo możemy przeciąć. Nie każda szyna daje się kuć. No nie Wie każda. pan o tym? No, no. Ja kiedyś, wie pan, zamyśliłem klin zrobić i wyrzuciłem won. Zaczęło pękać. A, bo są zgrzewane. Te przedwojenne, niektóre są walcowane całościowo z jakościowej stali, bo tu pierwsza ta Właśnie przedwojenna mi się trafiła i zacząłem, wie pan, co ja miałem zrobić? Kliny do łupania drewna. Uciąłem główkę, no nie, i z główki miałem zrobić klin. Pod młot, pęka na poprzek. Normalnie pęka na poprzek. Tu gdzie było łączenie tego, gdzie wchodziło w stópkę. Tak, o jakby, wie pan, jak to powiedzieć, no jakby to była główka szyny, no nie? Zaczęło strzelać mi tu. I mówię, no po co ja biedziłem się, jeszcze ciąłem czym? Na przycinarce ściernicowej, takiej dużej. A mam no 300. 400, no. Ja mam 300. A, 350 też mogę, bo mam silnik wsadzony 5. to duży. No, bo 3 mi stawała. Dobrze, grzeje pan tą stal. Dobra, to co, robimy z szyny, czy... Z czego pan woli? No pana pomysł. No to możemy z szyny zrobić, uciąć, możemy... O cholera. Może pomogę. A możemy, no lepiej będzie. To może z tej pojedynczej pan weźmie, o tak o położymy, ja wezmę z podwójnej. Gdzie niesiemy? Tam pod imadu. Tu? Tu gdzieś, no na stół, no albo imadu. Zaraz wrzucę. Zmieści się? Zmieści się, ładnie. No dobra. Co już łapie? Opiera się, o teraz o. Gdzieś się oparło. O nosek się oparł. Oj, teraz zaczyna łapać. Tak o, no zakręca pan. Śmiało mocno. Krótkie pokrętło. No urwane było. Przez rurkę kiedyś dokręcałem. Z tej strony łutny, bo tutaj jest napis, z tamtej strony tu napis tu zostawię. 1913. I to jest polska szyna? Nie, to jest niemiecka. Niemiecka, a nie skrupa? To nie jest krupa właśnie. Bo ta Krupę mam na podwórku, a to jest... I skrupa pan kół z główki? Tak, to jest hoes. Hołesk. No to tnie pan. Trzeba wióra trochę zrobić. Drzwi przymknę, żeby tu światło lepsze było. Co pan, drogi fartuch? Dobra. Nie spali się? Jasne. Tu? No jasne. Albo tu za te duże, albo na wieszak w ogóle, jak pan chce. Dobra. Można i na wieszak. Dobra. A może ja też zdejmę kurtkę, no lepszy Ale będzie tu pomysł. iskry będą lecieć. Nie, iskry będą lecieć tu. Aha. Tylko jeszcze chyba po czapkę muszę obrócić szybko. Za sekundę wracam. Czemu czarny beret? Bo myślałem, że jak wyjdę w czarnym berecie gdzieś tam pojadę do miasta, to ludzie będą mnie rozpoznawać, a ludzie mnie rozpoznają w czarnym, no już trudno, już tak już musi być. Bo myślałem, że jak zmienię kolor beretu, to nie będą. Panie Romku, może do zdjęcia. No, trzeba do zdjęcia stawać, no nie ma rady. No to tylko kątówkę mogę. Ojej. No ciasno u mnie, no warsztat ciasny. Kątówko to przeciąć, to trzeba się nawiedzić. I z której strony będzie pan ciął? Z tej czy z tamtej? Z tej będę ciął, bo tam jest napis, więc z tamtej Aha, strony zostawię rozumiem. sobie tak na pamiątkę. Ile trzeba uciąć? Ten beton nie przeszkadza? Można skuć go, no, ale będę ucinał gdzieś w tym miejscu, nie?
Także z kilogram, Przecinaka dać. Dać przecinaka. Już. Gdzieś większy nawet był To taki. jednak szkoda sztuczna. No szkoda tarczy, bo tarcza będzie się drzeć na betonie. Tarcza do stali to jest do stali, a do kamienia jest inna tarcza. Tu jest taki grubszy, cieńszy, ale grubszy. Z tej można. Nagana. U Kowala taki przecinak. Mój panie jedyny, żeby wiedział, by panu z szyny przywiózł. Nie z szyny, Jeździć, ale teraz latać szukać. No u Kowala taki przecinak, to jakby nie pan szef bez butów chodził. Kurde. To u mnie w zlomie lepszy leżą, których nie używam. Oj, ale to tak bywa. A wszystkie jakieś inne przecinaki, no to sprzątając tutaj miejsce na stole, no to gdzieś tam znalazły się gdzieś pod stołem. Następny raz, jak do pana będę się wybierał, to przywiozę przycinak, zapamiętam sobie. Dobrze. Bo myślę, nie no, Kowal to przycinaki pewnie ma. I tak, tylko tu główkę i później pod spodem. Tam właśnie pod tą główką najgorzej siedzi. No bo to taki zaprawa z wapnem, nie? Jak to Tak. kiedyś robili. Naklejone z wapnem. Właśnie widzę, że nie czysty, tylko z Tak. wapnem. No ale już chyba można ciąć. Może nie wziąłem swojej ramki, bo bym ze stoką musiał. Myśmy rozmawiali, a mi tu chciał. O, ten jest dość ostry. Bo ta zaprawa to zabójstwo dla tarczy. Tak, Dobra, można ciąć. ale łebki płaskie, prawda? To znaczy tak, bo to trzeba liczyć się z tym, że pociągi jechały, potem nie wiadomo ile lat to zjechany jest. Bo on był bardziej półokrągły. Te akurat z muru były wyciągnięte, te prawie No, 100 lat w murze siedziały. Widać, że. Ciekawa sprawa, ciekawa. Bo ja tam szyny nigdy nie kułem, sikiery, no po prostu co tam gadać. No. Nie będę mądrzył się, bo nie kułem No szyny. ja z tej akurat też nie robiłem, z tego osecha nie robiłem. Ale wie pan, że jest stal dobra? No jest w miarę, nie? Ale jak to dopiero jak z tej to zrobimy jak siekierę, to dopiero wyjdzie, nie? Prawda, jak zahartujemy i zobaczymy, nie? No tak, to ciąć dalej. Tu ciekawy młot jest, cholera, ciekawy młotek. To francuski też. Też no, Kaczy dziób tak zwany. Tam na półeczce mniejszych leży kilka. kaczy dziób, ciekawy młotek, ciekawy. Francuzi obrali sobie kształt taki typowo młotka dla nich. Tak jak tutaj widać na mniejszych nawet. No i to jest typowo francuskie młotki. No podobno ułatwiały ergonomię pracy przy pracy końcówką. Przy stosunkowo wąskim jakby obuchu tutaj, Tak. młotki były wysokie i miały masę swoją. Były bardzo zbite, tak jak ten na przykład. To jest 5-kilowy młotek, jest bardzo zbity, nie? No czuć, że tak piątka jest na pewno. No. Fajny, fajny. I małą ilością materiału wyciągali ten dziób. Tak naprawdę tu No jest tak. 1/3 do 2/3, że tak powiem. Tak. A wielkość jest ta sama, więc No miało to swoje jak to się mówi, zastosowanie. tak obrali sobie Francuzi ponad I tu jest ich, 100 lat temu, jest czy ich tam od więcej. cholery tutaj. Ciekawa rzecz. Ale akurat no nie zetknąłem się z takim też. Włączyłby pan palenisko? No dziś zanurkowała. Zanurkowała gdzieś. Myślałem, że zdążę złapać, już było docięte. No już było Złapał docięte. A tu leży na wierzchu. A, no to dobra. Te. Nie, tam mocno ciepło nie jest. Nie. I musi się nagrzeć teraz chwilę. On nie stoi w pionie. Stoi. W pionie stoi? Jasne. Nie, trochę tamta strona siedzi. A, słucham? Tamta strona jest niżej.
Wręcz bym powiedział, że może na odwrót jest, że ta strona może być niżej. Bo posadzka jest z lekkim chyba spadkiem tutaj. Bo on w ogóle fundamentu nie ma, on na posadce stoi. Ten ma fundament i wylałem tu później posadzkę 25 cm zazbrojoną i stoi na gumie technicznej 2,5 cm i płyta stalowa. Ten stoi na posadce. To co, szyby panów w mieszkaniu się nie trzęsą? Nie, Czy wypadają? nie. No mówię panu, guma 25 mm i blacha stalowa 2 cm. I on stoi na tej, na blasze, gumie i później na betonie, na 25 cm betonie zbrojonym B25. Kosteczka już się trochę nagrzała. O, widać, teraz tu było na górze, tu było na dole. Jak jeszcze temperatura nie przeszła całości. Ale i tak damy jej zaraz swobodnie wystygnąć, bo to jednak lata pracy. Gdzieś tam ona jakoś służyła jako szyna kolejowa, później gdzieś tam dźwigała jakieś ciężary. Więc no, trzeba odpuścić ją po prostu, dać jej, żeby odpoczęła sobie chwilę. Długo musi się grzać? Tak naprawdę, no żeby olej się zaczął rozprowadzać, no bo stał teraz 2 tygodnie, nie robiłem na nim nic. No i żeby olej dobrze rozprowadził, nie? No i wtedy jak jest no takie chłodniejsze dni jak teraz, na przykład te 3, 4, 5 stopni jest, no to on pierwsze takie 5-10 minut pracy, jak teraz swobodnie, jakbym od razu zaczął na nim kuć znaczy, no to on będzie taki ociężały, ten bijak pierwsze 3-4 uderzenia będzie bardzo ciężki, bo olej jest bardzo lekki, bo to jest sprężarkowy olej. No i jak on już pochodzi te parę minut, te 5 minut załóżmy, no to on już zaczyna regularnie pracować, a jak już pochodzi 20 minut do pół godziny, młot przechodzi, to chodzi jak zapałeczka, paczkę zapałek możemy domknąć na nim, nie? Już wtedy. Ile on ton waży? On 4 tony niecałe. 2,5 tony waży szabota, czyli ta co tutaj jest, ta metalowa tutaj, bo tutaj na przykład w tym młocie to 750 kg waży. No co, kosteczka przystygnie i będziemy mogli pracować. Nie będzie panu przeszkadzać, że palę? Nie. A jakby rzucił na kowadło, to nie potrzeba. Słucham? Na kowadło, na cegłę i na kowadło, dalej od ognia. Prędzej ostygnie. A to i kowadło się zagrzeje. No można też w sumie lepiej do pracy. To są tylne, to są od tyłu na przykład, obuch na przykład. Albo jakieś zetki, jak pan wygina czy coś, to łapie się wąskie elementy na przykład. Ale ja najczęściej ich używam właśnie przy siekierach, żeby na przykład tu za obuch złapać, a tu za nausznik po prostu, nie? Tak, tak. Jakieś listki odkuwać, no delikatne rzeczy. No właśnie tutaj do takich cieniutkich prętów kwadratowych, tu jest szczęka poprzeczna i tu jeszcze. Jakichś cieniutkich blaszek czy coś, czasem klin do siekiery czy coś nawet może. No listek jakiś tam miał być czy coś. To na młocie robione. A to ruski, Słucham? rosyjski. To nie rosyjski, to angielskie młotki. Są to takie same jak te, angielskie, amerykańskie młotki. O, Sledgehammery tak zwane, to jest ruski młotek, to jest ruski młotek. ten to, taki to ja mam taki. Malutki mam i średni mam. Od Białorusa były takie. Ale te to są Angliki i Amerykańcy właśnie. I ten Aha. to jest amerykański właśnie młotek. O cholera. Czy słuchawki? Dobra. Przydadzą się po to. Nie mam trzecich! Działa, halo, halo! Jak rap. I o połowę już zgniotło. Tak. Świecą aż! Do wody. Nie trzeba do wody wsadzić? Nie trzeba! Rozwarczają się. Nie można od razu nagrzanych do czerwoności, muszą chwilę odleżeć. No niby tak. Ja to robię inaczej. Do piachu. Do piachu? Do piachu. A ja zawsze odkładam je na chwilę, żeby delikatnie przystygły i dopiero jak już takie no spadnie temperatura z tych czerwonych szczęk. Widzę, pan robi kowadło. Tak, to robione przeze mnie kowadło. No. Właśnie widzę, robione
Jak z czego materiał? To jest, nie, to jest C45 stal. To jest taka jak na półosie idzie do ciężarówek, jak na narzędzia, na młotki. To się odwoza. Tu było dogrzewane, tu dogrzewane najpierw, a później spawane jeszcze stópki. Widzę. I to warto robić? Warto to robić? Tak dla zabawy. Chyba, że dla zabawy. Opłacalnie to nie. Opłacalnie to cholery roboty kosztuje to zrobić. Finansowo się nie opłaca. Dla zabawy, ale i owszem. A jaką robimy siekierę? Robimy większą do łupania taką, czy zwykłą do krzesania? Do łupania. Bo to Do jest łupania? Do łupania będzie. To widzę kawał siły tam już. Bo duża kostka. Tak, do łupania. Do łupania. Grzeje fajnie od pieca, co? Fajnie. Jak wrócę od pana do domu, to będę mocno chory na takie duże imadło. Mocno choroba normalnie, nieuleczalna. Nie pęka na razie. Na razie jest dobrze, ale nie przechwalajmy dnia przed zachodem. To już by się zarysowała szpara. Słucham? Na krężaniu już by zarysowało się pęknięcie. No, To już od razu trzeba takie parcie. trzeba wysoko grzać. Ja właśnie widziałem, że pan obraca i przygląda się, czy nie ma pęknięcia. Też, no to prawda, tak. To w ogniu to wyjdzie. Dopiero jak stygnie, to tutaj, gdzie jest najcieńszy element, gdzie pęka, to najszybciej oddaje ciepło i on wtedy zimny się robi pierwszy. I wtedy widać, czy pęknięcia wychodzą. Ja do szlifiereczki. Znaczy szlifierki na kamień pan nie ma. Tylko taśmówkę. Słucham? Tylko taśmówkę. Pan ma? Nie, pan. A, no to tak, Ja tak. taśmowej nie mam, ja tylko na kamienie. Mam dwie. Na kamień, tarczowe. A tu jest bardzo prosta konstrukcja, wszystko się opiera tak naprawdę na wymiennej elemencie i na naciągu. No tak, tak. Ostrze przebija, gdyby on był ostrzejszy. Tu jest zatępiony. Momentalnie zjada stal. Ale bardzo szybko bierze to. Bardzo szybko bierze. A to i tak łysy pas jest. To i tak jest stary, taki, który nie nadaje się na przykład do hartowanych siekier czy noży, bo to jest już przejechany pas, on już z grubsza. Jak jest całkiem żyletka pas, to mówię panu, jak pan podsuwa takiego nożyk, jakbyśmy wzięli i podsuwali go, to nie wiem, 3 sekundy i nie ma nożyka i starty cały płaskowniczek. Tak szybko bierze. Ściągnęło, Bip. Może ja podtrzymam. Dobra, można puścić. O, obrócić i na młot. Puścić. Mocno. Z obucha tylko. Tu gdzie obuch, o tu mocno. O. To za lekki młotek. I do pieca. To już prawie wyszło. Ręcznie to ten otwór to zajmuje no 2 godziny. No we dwóch jakbyśmy mieli na zmianę tu z panem Romkiem, to jest 2 godziny. No maszyna to usprawnia w kolosalnym tempie. Nie no, ja widzę, panie, to ręcznie wybić, O, ręcznie to by ręce poodpadały. Ale na tym pan wybijał też? Co? Na tym pan też wybijał? Też, ale on nie ma tak wysokiego skoku jak tamten, nie jest tak uniwersalny i za każdym razem śrubę rzymską trzeba dokręcać. Jak wysoki skok, to musi być skręcona śruba, jak mały skok. Tak, rozumiem.
Wyszło? O prawie. Jest już zaczątek otworu. Dobra, można puścić. O cholera. Tylko przebijak trochę za krótki. Jeszcze bym zobaczył, czy nie mam ciut dłuższego. Przebijaka szuka? Przebijaka dłuższego patrzę. Ale nie mam złom dzisiaj wyrzuciłem. Nie znalazłem, będziemy musieli tym się poratować. Musi wystarczyć. No musi. Tu już prawie otwór przeszedł. O, jest, będzie otwór. Dobra. No. No i do pieca. I teraz już tylko ręcznie na razie. Dobra, ja przygotuję przebijak i będziemy na dziurawnicy tutaj przebijali. Pan chce trzymać, czy pan chce przebijać młotkiem? Ten tu dla mnie. Którym młotkiem przebijamy? 5-kilowym takim ja będę przebijał. Czy pan chce bić? No ja mogę bić. No dobra, to dam inny, bo ten trzonek ma rozwalony, żeby nie strzelił w rękach. No tak, niebezpiecznie. Niebezpiecznie, no. A ten też taki, ja pierdzielę. Ojej. A tu? Zaraz młotków nie będzie. Tu jest jakiś. Taki o, i ten będzie dobry, o, lukso. A czemu każdy raz pan zdejmuje taśmę? Żeby się nie rozciągała. Aha. Tak samo luzuje napięcie na taśmie tej do tej, żeby taśma się nie rozciągała. Przygotowany pan? Tak. To jedziemy. Pierwsze delikatnie. Dobra. To ja trzymam. Bije pan 2 rękoma. Wie pan, bo ten młot on jest bardzo długi, nie jestem do niego przyzwyczajony. Jak krótkimi młotami pracuję, to tak no nie? To możemy pojedynku. Dobra. Czekać? Tylko ja na otwór przełożę na większy. O. I teraz możemy, no, bić. No i dobra, teraz na kowadło. Co, wybijamy? Nie, na płasko sklepujemy ucho, że... Dobra, to pan sklepie, ja przytrzymam mocno. Kurde, żeby normalny młotek był, no. Żebym wiedział, swój bym wziął. Nie jestem przyzwyczajony do takiego długiego młota. Ja przyzwyczajony do pracy samemu. I mamy, ucho. No ładnie wyszło. Wyszło, nie? Siekiera wyjdzie idealna. A nie za wysoko jest panu dziurawnica? Nie za wysoko, nie. Tylko mówię, dla mnie ta część robocza. Jest długa. Jestem normalnie do normalnej piątki, takiej jak tu złamana jest gdzieś. No to ta pierwsza. No, tak, do normalnej piątki takie jestem, wie pan, ona tu ma krótszą tą część, wtedy mi łatwiej się pracuje, no nie? No to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Młotków jest przy pana, tylko odkąd połamane są trzonki we wszystkich długich trzonkach, znaczy młotkach dużych, to nie potrzebuję pomocników i robię sam. To co, teraz otwór z drugiej. No. O, to ten sam. I dobra. I teraz tutaj trochę na kowadle. Dobra. Teraz z obu trochę. I dobra. I teraz wybijemy. O, bardzo ładnie. I teraz jak widać ucho centrycznie. Fajnie, O, fajnie, ucho jest ładnie. centrycznie, ładnie idzie, nie? Ładnie. To teraz ja ostrze trochę rozciągnę na młocie i później ucho zaraz będziemy dalej formować. Właśnie, to nie jest jeszcze obusznica? To jest obusznica, ale jeszcze nie finalna. Aha. Jeszcze nie finalna, Ta to jest ostateczna pośrednia jeszcze taka. większa jest. Tak, teraz Dłuższa. teraz ja ostrze rozkuję trochę na młocie i chyba że pan chce może. Nie, bo ja nie mam wprawy. No,
I później będziemy ucho już z całą geometrią siekiery ustawiać. Czy pan ma szkołę kowalską? Nie. Ja po technikum rolniczym. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. To znaczy samochód pan. Samołóg, tak. Kowalstwo to samołóg, tak. Aha. Jakieś tam książki pan czytał? Słucham? Książki o kowalstwie. No parę się przeczytało. Ale całej takiej organoleptycznej, takiej doświadczenia, jak obrabiać stal, jak zrobić, obserwuję, jak zrobić spręta, na przykład zrobić listek, no to jak to się nazywa? Dopiero obrócem. Bo to ostrze było zimne. No to wszystkiego z YouTube'a się nauczyłem, tak naprawdę z poradników zwykłych, jakichś angielskich, amerykańskich poradników, jak zrobić cokolwiek, no jak trzymać młotek nawet. Tego w większości to się nauczyłem z poradników. W książce tego też nie wytłumaczył. Tak jak to się zobaczy na filmiku, jak ktoś to pokazuje. Mówię, już zdążył się zagrzać. Tak, no bo już fajnie pracuje. Tak. No ładna wychodzi, siekiera ładna. Nie będzie ześlizgiwać. Nie pójdzie. Może ja będę bił. Nie, to już tylko kawałek, żeby lekko kształt nadać. No i dobra, i pod młot. Tylko teraz ucho wyformować, Tak. geometrię nadać. Na sumaru czy nie? Tak, no. Dobra. To mój ojczulek. Ojczulek, tak? A jakie robimy ucho? Jajowate, czy znaczy owalne robimy, czy trójkątne? Z jakim przeznaczeniem? Może Czy wie pan, może normalne ucho robimy tam. robimy w tym kształcie starodawnym? Tak, o coś takiego, o, wie pan jak tu jest, o. Te owalne ucho, nie robimy Tak, tego trapezowego. Owalne. Nie robimy takiego jak tutaj w starej tej siekierze. Nie, takie przestrzegam. Gruby, niezręczny do ręki, normalne, owalne ucho. Wiem. No oczywiście ono wyjdzie trochę może większe niż tu, no nie? Słucham? Ono wyjdzie może trochę większe niż tu. Większy, no. Większy. Tak. Większy, o. Trochę Jeszcze- większy. jeszcze większy. Wystarczy? Wystarczy. Nie ma pan większej obusznicy? Mam, ale już z innego trochę kształtu. Mam, ale z takiego kształtu. Też mogłoby być. Też, możemy Bo tą... nie będzie takie grube. Nie, Dobrze, nie, to nie, damy bo możemy taki. najpierw tą wstępnie rozciągnąć, a później tą. Tak, no otóż to. Tym, bo to jednak ciężka siekiera, to niech będzie ten Duży, nie? ten trzonek niech będzie grubszy, no. Tak. No, ucho trochę trzeba... Ale już. No. No i dobra. O. I ładnie. Bo w sumie możemy wbić obusznicę i ja mogę ucho rozciągnąć na młocie. Możemy razem wbić tutaj i ja na młocie rozciągnę. No może rozciągnąć, może. To będzie lżej trochę. No pewnie, po co się męczyć? Tak. Jak są maszyny, nie? A no ja też takie sztuczki umiem. Sam? Umiem takie sztuczki. A no to tak, o to tak. Tylko ze swoimi narzędziami. Tak, Ale tak. do lewej jest trochę ciężej. Tak. Znam takie sztuczki i z siekierą znam takie sztuczki. Z siekierą. No siekierą to już ryzykownie. Dobra. Mniejszymi. Mniejszymi tymi nie złapie.
A to za małe. Ręce Jak za małe? Ręce parzy. Nie parzy. Parzy w ręce, bo to krótkie. O! Już te to już wie pan. To takie same. Nie. Na długo rzeczywiście. Cholera. No ja, jak ciut, mordy ciut. strzeli. Ciut Pół dłuższe. centymetra. Ciut Ale dłuższe. tu szczęki o. Tylko, że mi się daje, no te mocniejsze trochę. No grubsze i tylko tyle, ciężejsze. Trzeba czuć materiał w dłoni, nie? Nie, no tak. Tak. Narzędzi ma tyle. Wszelkiego kalibru. To przebijamy? Może teraz ja będę bił, co? Ja jeszcze pobiję. Dobra. Ja. Dobra. Tylko ten większy teraz. Przytrzymam. No i dobra. Twarda szyna, bo aż zadzior się zrobił na tym. Widzi pan? Twarda. Szkoda raszpla. Czemu? Nie, no bo to wie pan, to jest twardy materiał. A czort tam, to po to jest, żeby używać. Złom, a gdzie ma złom? Dobrze. Tu złom. Do wtórnego użytku. Nie, już takie coś to u mnie stoi, wie pan, bańka taka ze 150 litrów na nogach, ze starego parnika takiego. Wiem. Tak. I ktoś mi powiedział, takimi małymi kleszczykami taką siekierę trzyma. Jeszcze takim małym młotkiem, nie? I takim małym młotkiem. No to przydałby się 2-kilowy, co? Nie. Nie? Kilogramowy mi w zupełności wystarcza. Kilogramowy starczy. To jest akurat ten Amerykan. Tak. Bardzo lubię nimi pracować. No to już prawie. Tu brakuje odciągnąć, a przytrzymać, a tu odciągnąć. Gdzie odciągnąć? Nie da się tu odciągnąć, panie. Tylko widzi pan. Gdzie? Tu. A Sam środek odciągnąć. Bo się zrobiła dziura, no nie? to można zaszlifować te wykrawędzie. Nie. Ja to zwykle się nie bawię z takimi rzeczami. Za lekkie kleszcze dla mnie. Cholera, ja. Do ognia, za lekkie kleszcze. Tylko, że zobaczy pan, dlaczego tu jest też brakuje na środku, bo tu jest gulka, jest skute w klin z dwóch stron, żeby... tak. No i teraz jak pan na przykład klepał, to pan klepał tylko tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten kliniec. Tak. Nie wyciągał pan przodu i tylko oś nam tak naprawdę się zbiła. No. Bo ja skuwałem w dwie strony, że Ja siekiera wiem. pochylona raz w jedną, raz w drugą, żeby ona na środku miała ten grzbiet, że się nie klinowała. Wiem, rozumiem, to tak. Jerseykę też ma trochę tego takiego. Tak. To ja to... To Phantom Bevels się nazywa, czyli... Phantom Bevel? Phantom Bevels. Phantom Bevel. No taka oś, no bo to jest taka, bo normalnie tego nie widać, ale dopiero jak wsadzisz siekierę w imadło zaostrze, to widzisz tą oś, na której ona się opiera, na takiej cieniutkiej. Tak. A pan Romek ci zepsuł właśnie. Nie zepsuł. Nie. Jeszcze da radę wyciągnąć. Nie, bo ja nie kułem po całości. Nie. Z końca. Zaraz czubek wyciągnie mi oś wyjdzie. Tak. Ja zepsułem całkowicie, wygonić mnie. Wygonić mnie z warsztatu. Wygonić, bo kilka godzin roboty, wszystko spieprzone. Gdzie tam spieprzone? Później czasem fajkę, nawet żona mi kupiła taką ładną fajkę, mają, ale to taki tam ze mnie palacz. W ogóle się nie zaciągałem jak to fajkę, tylko pyk, no nie. Pufnąć sobie z dymu. Tak, pyknąć tam, ale to tam. Dawno to zarzuciłem, ile ja tam paliłem. Raz w tygodniu albo i rzadziej. Nie, to nic dobrego. Szkoda pieniędzy, nie? Szkoda pieniędzy, wie pan, szkoda pieniędzy. Trzeba się trochę rozruszać. Dokładnie, ale tu jeszcze drążek jest nade mną. To. Dobra, wszystko gra i tak zrobić. Ja lubię te gnaty rozprostować. A, dobrze, no. Gnaty lubię rozprostować, wtedy wie pan. No, kolekcję ma pan ładną, mówię. Jak pan prześpi się i pomyśli, to jedno z tych imadeł tam ciężkich sprzeda dla mnie. Po cholerę takie imadła, aż 2. Ale do czego? Do pracy. Nie no, panie. Ma on to zrobić? No ale tu jest pan. No pracuję. Teraz akurat leży na niej obusznica. Ja powiem panu tak, no tylko, że leży. Panie Kacper, ono przeżyje pana. I pana.
I mnie, i wnuków. Mnie to przeżyć, wie pan, za dzień, za dwa, za trzy ten młody byk mnie, panie, trzaśnie, tu bo jeszcze szczęka mnie boli, boli, dostałem. Dostał pan byka? Dostałem od tego 440, on waży ten mały. Prowadziłem go na spacer, 2-3 kroki za oborę, a on atak. Pod nogami ślisko, ja chciałem uskoczyć, on i tak mnie sięgnął. Jak mi tu trzasnął rogiem, te rogi ma krótkie, takie tępe jeszcze, no nie, bo to młody. Ale Biało przed oczami. zagrało, zaszumiało we łbie. Mówię, jak tam prześpi się i pomyśli, to kiedyś przyjadę kupić takie jedne. Nie jedną noc przespałem i wiemy, że na razie zostają. Zostają, wszystkie zostają, tak jak są, tak? Żadnego nie sprzeda. Nie no, może jakiś mniejszy to sprzedam, Tak, ale... nie, to mniejsze to tam, ja mam 2. Ale większe od pana, mniejsze od tych. A nie, no proszę pana, takiego nie mam, no moje mówię tam. Rozciągamy ostrze troszeczkę. Tutaj, gdzie pan Romek mówi, że jeszcze trzeba podklepać. No teraz za mocno. Tak, to jest ciężko ustawić, to człowiek patrzy, Tak. to Uderzenie za mocno i już. tak, Tutaj już też cieniutko. tak, teraz jeszcze tylko spojrzeć po linii, tak o, A też z obucha, no. z obucha. Czy przychodzi środek otworu? No i jeszcze tutaj lekko chyba ucieka. Leciutko ucieka. Tamtą, nie? To jeszcze poprawka, uderzyć. Może większym młotkiem. Nie, chyba pójdzie. O, zobacz pan teraz. No, jest dobrze. Jest dobrze. Siekiera młot bez obuszników, bez nauszników. Jeszcze tylko punce wybije. To będzie taki siekieromłot, to można powiedzieć taka cięższa siekiera, no nie? Ciężejsza siekiera, dokładnie. No. Tak, bo- Dwukilowa, duża siekiera do upania. Taka może ona będzie lepiej walić jak 2. No, być może, że i lepiej, no. No i wybite. Dobite, tak? To jest. No to jest w okręgu od mojego nazwiska, pierwszej litery nazwiska Olechnowicz i 6 liter tyle, ile imion w moim imieniu. Olechnowicz. Olechnowicz, Olechnowicz. Kacper. tak. Olechnowicz. 6 liter w imieniu, 6 ramion gwiazdy Aha. i znaczy no okręg, że no o. Czemu moje inicjały wybić? Ja nie jestem producentem tej siekiery. No, ale pomagał pan. Pomagałem. No i co, nabijemy? RZB? Jak pan chce, nie ma problemu. Wrzucę jeszcze do pieca, przygrzejemy, żeby... Ma pan, ja też wszystkie odznaczniki mam. Szwagier mi przysłał. Mój Romek. Ale ze sobą tutaj, czy... Nie. A. Ja No to jak pan chce, to tylko literami wybijemy RZB. No RZB, możemy nabić. Da pan kolejny. Tak, no nie? Dokładnie. Ładnie. Ty gdzieś, no nie? Dokładnie, idealnie. Dobrze jest. Przystygnie, za chwilę będzie pięknie widać. Tak, tak. Wie pan jedno ręko, to i to, co się O, no siekiera, bez cięższa. dwóch zdań. Ja mam w ręku wagę. Bez dwóch zdań siekiera, no. Ona może ważyć 2,5. No, myślę, że tak. Tak, bo jednak wziąć tak o, no tylko, że tu chodzą w grę, wie pan. Kleszcze. Musiałby drewko mieć. No O. to oczywiście. No o, Trochę będzie się palić. siekiera ciężejsza. Wie pan, ja panu powiem, nie jestem babiarzem. Broń Boże. 47 lat byłem żonaty. Nigdy nie zdradziłem swojej żony. Nigdy mogę śmiało spojrzeć na krzyż i powiedzieć przed Panem Bogiem. Nigdy nie zdradziłem swojej żony. Ale tak jak w mieście jestem i młode dziewczyny proszą mnie o zdjęcie, no to wtedy ja się zaśmieję szczerze, że kurde, z takim starym chce się zdjęcie robić, no. Młode dziewczyny. I to w wojskowych mundurach, ze szkoły wojskowej. No. Miałem takie przypadki, w Dobrym Mieście jest szkoła wojskowa, No. a ja tam jeżdżę, tam jest ten w Dobrym i jestem na ulicy, a idą dziewuchy w wojskowych mundurach. Takie młodziutkie, proszę pana, może po 16 lat. Panie Romku. No dobra, róbcie te zdjęcia. No tak. Fajnie. Dobra jest. Siekierę trzeba jeszcze oszlifować. No, Wyrównać. dokładnie. No siekierę przede wszystkim trzeba oszlifować, wyrównać. Nadać jej... Wyrównać. Ostrze ładnie na półokrągło zrobić, bo tego nie ma prawa być tego.
Wcięcia tego? wcięcia, tak, bo to jest normalne przy kuciu, to jest normalne takie rzeczy, co się po prostu później przycina się na Odpowiedni kształt. odpowiedni kształt, lekko półokrągłe. W tym wypadku mamy akurat siekierę bez nauszników. Jest to staropolskim tak naprawdę, no i nie tylko, no klasycznym takim wzorze po prostu siekier. Mamy dosyć duży, spory obłóg, który równoważy nam całą wagę siekiery i jest jakby no masą, która nadaje na impetu dla tej siekiery. Możemy młotkiem też w niego uderzyć. Jest to siekiera wykonana z główki szyny kolejowej. Z 1913 roku. Jak zahartować, to jeszcze nie wiem. Będę musiał zrobić parę próbek. Będę musiał uciąć kilka plasterków tego materiału z tej szyny i no, zahartować na kilka różnych sposobów, żeby określić, w jaki sposób hartować no, tą stal, żeby zahartować dobrze tą siekierę. Nie? No i docelowo ta siekiera będzie miała trzonek gdzieś około 60 do, nie 70 myślę, będzie optymalne, 70, nawet 5 cm bym powiedział, bo to jest duża siekiera, ponad 2 kg. Z tej strony są inicjały pana Romka, Romek Zaklinacz Byków. Z drugiej jest moja punca wybita, tutaj o, no i tak siekiera w sumie finalnie się, o jeszcze gorąca jest. Pójdzie za jakieś ładne pieniążki na internet ją. Myśli pan? Sprzedawać? Tak, Tak? tak. No chyba, że pan chce sobie na pamiątkę trzymać. No nie wiem. To już od pana zależy. Bo za nią mógłby pan dostać ładny grosz. Tak? Tak. No zwłaszcza pana podpis, nie? No może on coś tam trochę działa, no może, bo widzi pan, co się dzieje z tymi tam. No. Tam wie pan, jednak sprzedać 90 dzisiaj tam parę siekier, czy jeden chociażby, to nie jest tak łatwo. No nie jest tak łatwo, to jest... Dziś ta konkurencja tego wszystkiego jest, wie pan, tych fiskarców, tego. Oj, całego marketu, a i takich drobnych rzemieślników jak ja, którzy robią w całej Polsce, no to każdy niech zrobi jedną w miesiącu i będzie 30 rzemieślników, no czy tam 50. Tak. No to już jak rynek się zawęża. I wystawi się na internet, no i jest wybór. Właśnie. Może tego jest. No ale cóż, no. Każdy znajdzie coś dla siebie. Otóż to. Ślusarskich badło takie szczękę 160 mm, to rozbiłem 3-kilowym młotkiem i wyglądało mi takie ładne i powiedziałem, więcej polskiego iwadła ślusarskiego nie kupię. No. Jak będę kupował, to będę kupował jakieś iwadło zachodnie. Kowalskie, takie 100-kilowe ode mnie. 100-kilowe, tak? No. Kiedy pan, ile ono waży? No to jest 100, może nie całą 100, ale no w granicach 100. Jak mówi, że nawet nie śnił jeszcze, że sprzeda dla mnie kowadło. Wszystko kwestią dogadania, no. Trzeba pracować. Ale ma pan jakąś dziewczynę czy żonę? Nie, nikogo. Wolny kawaler. Ale taki kowal to ma wzięcie u dziewczyn. Ma, no taki zdolny chłopak. No jest może. Coś tam, no siły na pewno nie brakuje, żeby nosić na jednych rękach. Aha, no to tak jak ja nosiłem na ramieniu swoją dziewczynę, a ważyła 50, niedużo, 53 czy 4 kilo na jednym ramieniu, jak wyszłem z wojska. Pełne 2 lata służyłem oczywiście, w desancie służyłem. No i to, wie pan, nie wróci się to ani ta siła, ani te lata. Historia. Cegiełkę, ciach, ręką, tak było. A teraz cóż tam, troki od kalesą. Nie, jeszcze nie takie troki, jeszcze trochę krzepy ma pan. Nie opowiada pan. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.